Dzień dobry, Sylwia Gabrysz, firma Carbohort. Mirosław Garyliński, plantacja borówki wysokiej, Doleck. Tak, znajdujemy się w Dolecku. No pan Mirosław wszystkim Państwu znany, ale nasz plantator od wielu lat już. 4, 5? Współpraca z firmą Carbohort trwa już 5. rok. 5 rok. 5. rok. Słuchajcie, nie bez powodu jesteśmy tutaj przy Mauserach, ponieważ są to kwasy humusowe, które są najczęściej stosowane w tym gospodarstwie. To są te nieofiltrowane, czyli te najbogatsze, które mamy w naszej ofercie. Dobry moment i dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj, bo jest początek wiosny i tą aktywność glebową, która zaczyna nam się mocno pobudzać i ta aktywność roślin, którym towarzyszy ogromny stres z tym związany, bo one chcą już ruszyć, jest jeszcze zimno, tak potrzebują energii bardzo dużo. To jest ten moment, kiedy powinniśmy, a nawet należy glebę zasilić właśnie tego typu produktami. Wspomóc mikroorganizmy, czyli wspomóc całą biologię glebową, ale wspomóc też rośliny, bo pamiętajmy, że one tych kwasów potrzebują, one je pobierają w okresie stresu i to im bardzo pomaga. Zgadza się. Panie Mirku, czy Pan zauważa takie różnice? Stosuje Pan te kwasy już bardzo długo. Tak, tak. Stosujemy te kwasy, tak jak powiedziałem, 4 lata i w tym roku będzie rok 5 na wiosnę, kiedy będziemy stosować karbohumik na wszystkie krzewy, czyli stare krzewy, młode krzewy, posadzone rok temu, na wszystko lejemy jednakowo. Ja może tylko powiem krótko naszym słuchaczom, bo o to pytacie i ja to staram się powtarzać za każdym nagraniem. Technologia doboru kwasów humusowych jest dedykowana do danego gospodarstwa. Jeżeli mówimy o tych niefiltrowanych, najczęstszą proporcją jest stężenie od 1 do 2% i aplikacja wiosną i jesienią. Jeżeli możemy tylko wykonać aplikację wiosną, bo tak nam czas pozwala, to 2% stężenie możemy zastosować. Jeżeli możemy wiosną i jesienią, do czego ja namawiam serdecznie, to stosujemy 1% stężenie tego produktu i dawkę roczną dzielimy na 2. Dawka roczna jak jest obliczana, szybko powiem tylko. Rośliny powyżej 5 roku życia 50 ml czystego produktu razy ilość roślin, czyli jak mamy 3000 na hektarze, to jest to 150 litrów dawka roczna. Jeżeli młoda plantacja do 5 roku 30 ml na roślinę i to jest 90 litrów przy 3000 roślin dawka roczna. 2 aplikacje jesień-zima dzielimy dawkę na pół i tak aplikujemy. Natomiast ważne jest też to, żeby ilość tego preparatu przypadła odpowiednia na metr bieżący. Słuchajcie, to nie może być 100 ml, nam się wyleje na metr, bo to nam nic nie da. Jak mamy to robić, to róbmy to porządnie i niech tam wpadnie 1,5 litr tej cieczy roboczej i niech te rośliny nam zasila. I tak to powinno być zaaplikowane i warto to przypomnieć producentom. Dobrze zrozumiałem, na metr bieżący 1 litr. Na tak? metr bieżący, Tak. przynajmniej ten litr, tak? Ta sama aplikacja jest prosta, bo w Waszym gospodarstwie jak to się odbywa? Sylwia, Mieszacie- no dokładnie robimy w ten sposób, ale ja chcę tutaj powiedzieć, że ja jeszcze chciałem lepiej, żeby przedobrzyć dla moich roślinek, więc zrobiłem 2,5%. Dobrze, to nie szkodzi. 2,5%. To nie przedobrzymy, bo nie jesteśmy w stanie Tak, podać bo to nie tyle chemia, nie preparatu, spali, nie? żeby tej roślinie zaszkodzić, tak? tak. Natomiast musimy pamiętać, że każdy produkt organiczny, w tym kwasy humusowe przede wszystkim, które nie tylko pełnią rolę dodatku do gleby, jako takiego aktywatora gleby, ale też biostymulacji, warto podawać często w niższych stężeniach. To zawsze jest lepszy efekt niż jednorazowo w wysokich stężeniach. Oczywiście, jak nie ma innej możliwości, podajmy przynajmniej to, co to możemy podać, tak? Ale jak mamy taką możliwość, postarajmy się te dawki podzielić na niższe stężenia i częściej je zaaplikować do tej gleby. I teraz o tej technologii jakby samej aplikacji. Czyli No więc co? tak, spuszczamy do wiaderka, robimy proporcję 2,5% roztwór. Pana w gospodarstwie. Tak, u mnie tutaj w gospodarstwie. Specjalnie przygotowałem w ten sposób na bloczkach, żeby to było łatwo, wygodnie. Nalać? Te tutaj Mausery 4 są przygotowane na wiosnę do zrobienia, na całą plantację, te 20 hektarów, które mamy. I następnie do Mausera, który mamy na wózku przygotowanym, inny Mauser, pusty, wlewamy około 100-150 litrów wody. Następnie wlewamy odpowiednią ilość Kwasów? kwasów, karbochumika, wlewamy i wtedy
Do beczkę uzupełniamy tą Mauser I od razu się miesza. i się wtedy od razu mieszamy. Pod Tam ciśnieniem, idzie no. pod ciśnieniem dużą takim wężem strażackim. Także potem, jeżeli jeszcze dla pewności, to pracownik miesza to, takie mieszadełko zrobiliśmy sobie specjalne i mieszamy to. A z Mausera co? Jest jakaś rurka wystawiona, która jest ukierunkowana w rzędy, czy jak? A z Mausera. Mauser jest na wózku przygotowanym specjalnym. Dopasowany wózek został specjalnie zrobiony do Mausera, dlatego żeby ta beczka tam w razie czego, jak będzie mniej produktu, mniej tego rozpuszczonego preparatu, to żeby beczka nam się nie bujała. Więc ona jest praktycznie na sztywno ustawiona. Do beczki jest, to będzie widać na filmie, do beczki jest przymocowany wąż strażacki. I z tego węża strażackiego operator jedzie, ciągnika ze sprzętem jedzie, a drugi pracownik trzyma ten wąż i idzie i podlewa. To będzie też na filmie widać. Idzie i podlewa. Pod rośliny. Pod rośliny, oczywiście pod rośliny. Więc może być tak, że nie może być tak, że jak obserwowałem na filmie u znajomego, gdzie na sztywno rurki ma ustawione lewa, prawa, też z Mausera, nie pamiętam jak to, na jakimś tam podwoziu miał to ustawione. Jak ja widziałem to z perspektywy, jak to się odbywa na sztywnych rurkach, to mniej więcej tak, jakiś tam dołek, jakiś kopiec, kreta i tak dalej i to tak pracowało, więc tam połowa szła pod krzewy, połowa szła gdzieś tam na międzyrzędzia. U mnie wszystko idzie pod krzewy. Oczywiście jest to tam zaoszczędził na pracowniku, natomiast ja zaoszczędzam na materiale, płacąc robociznę, ale wiem, że ten roztwór, ten materiał, który ja tutaj zakupuję w firmie Carbohort, na pewno dostaną moje roślinki. Słuchajcie, no tych rozwiązań producenci naprawdę mają wiele. Każdy musi dopasować troszkę na jakby własne możliwości sprzętowe, pracownicze też wiadomo no i aplikację, którą wykonuje. To, co dzisiaj chciałam ważnego powiedzieć, to moment, czyli wiosna, bardzo ważny na podanie kwasów. I słuchajcie, jak decydujemy się na to, żeby wprowadzić w technologii kwasy humusowe, to pamiętajmy, że to jest technologia do stosowania co roku. Nie róbmy w ten sposób, że my zastosujemy jeden rok i będziemy oczekiwali efektów później przez kolejne lata. Nie, to tak nie działa. Jeżeli dbamy o aktywność gleby, dbamy o wigor roślin, to tą aplikację wykonujemy co roku. Kwasy są również pobierane wraz z wzrostem rośliny, owocem, który zbieramy, mikroorganizmy się nimi żywią. To życie musi się tam toczyć i to jest takie właśnie paliwo do tego, żeby to funkcjonowało jak należy. Co roku, nie jeden raz, co roku. Chyba jest jakaś w tym racja, dlatego że mam słabe, tutaj bardzo mineralne gleby, słabe, piaszczyste i tak dalej. Mówię, jak dodam tych kwasów humusowych, ta To się zadzieje. To się zadzieje, Dokładnie. gleba będzie lepiej pracować, będzie nawet, że ja tam dużo trocin stosuję i tak dalej. Ale jak pamiętam, to też było widać przy kolejnych wiosennych przyrostach. Dokładnie. Bo Tak. to mamy chyba też nagrane jeszcze na którymś z materiale. Tak, mamy to nagrane właśnie. I ja stosuję, w pierwszym roku zrobiliśmy tylko na wiosnę. Natomiast już w kolejnych latach robiliśmy wiosna, jesień. W ten sposób robiliśmy. Słuchajcie, no najlepszy czas do stosowania kwasów. Kontaktujcie się z nami i tyle, i zaczynamy. Ja jeszcze życzyłbym plantatorom i producentom jabłek, bo oni mają bardzo, wiem, bo znam, kolegów mam z tej branży, bardzo zdewastowane gleby chemią. Na regenerację gleb, Sylwia pewnie to poprzesz. Tak. I powiem Panu, Panie Mirku, że sporo się dzieje w sadownictwie i naprawdę plantatorzy zaczynają zwracać na ten kierunek produkcji i technologii dbania o glebę uwagę. Zaczynają. O, no to jest dobry początek. Jak Tak, to jest zaczynają, dobry to jeden od drugiego będzie zainteresowany, będzie wiedział gdzie. Także jeszcze raz firma Carbohort. Dbamy o gleby. Dbamy o gleby i o wzajemny szacunek, przyjaźń i zaufanie. Tak jest.